tu jest kabel, tu jest kabel, tu jest kabel, tu jest kabel, tu jest kabel. Ale chodzi o to, że no, dla normalnych ludzi nie robi to problemu. Dla droniarzy robi to dosyć spore problemy, bo kable są dosyć cienkie i niewidoczne. Dzień dobry, witam w nowym odcinku. No nawet nie wiem, czy to jest dronotrip, czy nie dronotrip. Jakiś tam trip. Głównie to chyba rozmawiamy, bo już ominęliśmy 2 zjazdy, no i wylądowaliśmy tu, przy Pałacu Sulisławice, także... Sulisław. Sulisław, przepraszam. Także rozpoczynamy naszą wycieczkę. Dzisiejszą, jednodniową. Do dzieła. I co, panie Tomaszu? Mogę poprzeszkadzać? No oczywiście, a nie widać. Nie, wiesz do czego nawiązuję? Do tego pana ze Szczecina. Z Sopotu. A zgłosił pan lot? Z Sopotu. A zgłosił Mogę pan panu lot? przeszkadzać? Nie, no latam. No kurde. No widzisz, to jednak z niektórymi możesz rozmawiać, a z niektórymi nie. Tak, i temu panu odmówiłem i on postanowił teraz powiedzieć, nie był pan dla mnie miły, to teraz ja panu poprzeszkadzam. No i zrzucił mi czapkę, zaczął mnie wypytywać, czy tam zgłosiłem lot. Ja mówię, zgłoszony, idź sobie sprawdź, nie tego. To też mu to nie pasowało. No. Dobra, teraz wam coś powiem. Zobaczcie, jak wygląda rozmawianie z kimś, kto dronuje. Właśnie w ten sposób. Zwróćcie na to uwagę. Tomek praktycznie nie latał, tylko skupiał się na rozmowie. Za chwileczkę dokończy swoją historię. No to chciałbym się trochę pożalić, że po raz pierwszy popsuła mi się ładowarka oryginalna od DJI. No i to jest po wyjeździe do Włoch. Jakoś nie widzę, żeby kabel był gdzieś przycięty, ukruszony albo cokolwiek. Także no szkoda, bo całą noc ładowały mi się moje baterie. No i naładowały mi się tylko do 70%, no to bardzo niedobrze, a ładowałem oczywiście innym kablem niż tym oryginalnym, bo ten nie działa, także na dzisiejszej wycieczce może Tomek poratuje mnie swoim kabelkiem, ale jeszcze zanim to mamy tutaj małą maskotkę dronową. Jaką? Czekajcie na dalszy rozwój sytuacji. Ale walczy. No, droniarz wylądował, więc z droniarzem według instrukcji można porozmawiać. No i ten pan postanowił, że jednak nie odpuści, poprzeszkadza mi, zaczął mnie szarpać za plecak, zrzucił mi czapkę, dron w powietrzu, trochę nie fajnie. No też wszystko oczywiście się nagrało z drona, no bo dziwnym przypadkiem gimbal był ustawiony na tą całą sytuację. No ale to był ochroniarz? Kto to był? To był ktoś, kto zdaje ulotki przed wejściem. Nie wiem, czy to był człowiek z obsługi, czy nie. No pytałem tam, ale nikt mi nie chciał odpowiedzieć, czy ten pan tu pracuje, bo też tam nagrałem u siebie na GoPro, czy podszedłem tam później po tej akcji, czy ten pan tu pracuje, bo chciałem się dowiedzieć, ale no nie dowiedziałem się i już nie chciało mi się tam robić afery z tego, no i po prostu pojechałem w swoją stronę. Czyli to wszystko przez to, że nie chciałeś z nim porozmawiać, Tak. kiedy latałeś? On chciał się czegoś dowiedzieć, jak latałem. Ja miałem drona w powietrzu nad morzem, byłem zestresowany, nie chciałem tracić czasu, baterii, chciałem zrobić swoją robotę. No i on postanowił jednak, że się jakby zemści, że mu nie odpowiedziałem. I co on chciał zrobić? No, chciał mi dać do zrozumienia, że tu nie można latać, że ja latam tu nielegalnie, a jak mu wytrąciłem te wszystkie argumenty, to po prostu przeszedł do siłowych argumentów.
Zaczął mnie szarpać, jak mu powiedział, że się zobowiązał sprawcę na radarze, mówię, wszystko legalnie, już do niego zacząłem wykrzykiwać, to zaczął mnie za plecak szarpać i mi czapkę strącił. No i fajna sytuacja się zrobiła, no bo... Czyli jak widzicie, jak lata się często, to jednak takie sytuacje się zdarzają, czyli jest to już tak naprawdę chyba trzecia sytuacja, którą znam, być może o jakiejś teraz zapomniałem. Jedna to mieliśmy wspólną w Zagórzu. Tak. Dwie mieliśmy? Znaczy nie, jedną mieliśmy wspólnie, tak. Jedną mieliśmy wspólnie, jedną teraz ty miałeś i jedną ja we Włoszech, czyli wychodzi na to właśnie, że no gaz jednak trzeba mieć przy sobie, bo ludzie są po prostu czasami nieobliczalni i nie wiadomo dlaczego no, używają argumentów albo siłowych, albo po prostu nie rozmawiają w spokoju, co oczywiście stwarza zagrożenie, jeżeli droniarz ma drona w powietrzu. No. Znaczy, no właśnie nawet często tak jest, jak mówię tym osobom, że narażają się na odpowiedzialność, no bo No nawet nie oni, tylko ty. No i ja się no nie wiem. No ty się narażasz na odpowiedzialność, bo jak będziesz z nim rozmawiał. Ja też, tak, że muszę patrzeć na drona cały czas, to tak, ale jak on mi przeszkadza, to tak jakby wszedł do pomieszczenia z pilotem i jemu przeszkadzał w samolocie, no to no może tak, się ale to wydawać pilot śmieszne. nie może rozmawiać z kimś, wiesz o co chodzi, bo to i tak zawsze jest odpowiedzialność pilota. No tak, takie całe... No chyba, że wiesz, będę cię gilgotać. Wiesz, puścisz drążki. W każdym razie, no jak lata ktoś i ktoś mu przeszkadza i go szarpie, a dron jest w powietrzu, to w ogóle jest sytuacja, uważam, niedopuszczalna. No. Sytuacja policyjna. Niestety, tak jest. Także no, są jakieś wnioski. Przede wszystkim trzeba zawsze mieć gaz, w razie oczywiście konieczności, a poza tym ja już się po tych Włoszech i tym nieodpowiedzialnym człowieku nauczyłem tego, żeby raczej nie wychodzić z samochodu, jak ktoś podchodzi do samochodu i po prostu siedzieć w samochodzie, mieć zamknięte drzwi, ewentualnie uchylić trochę szyby, zapytać się o co chodzi i wtedy wyczuć jaka jest sytuacja. No, bo czasami zdarzy się raz na x przypadków, że sytuacja jest nie taka. No zobacz, ile zamków zdronowaliśmy, ile miejsc. I 3 sytuacje. Tak. Nieczęsto się to zdarza, no ale jednak się zdarza. Mi się wydaje, że po prostu no tu nie ma czego bronić, no, że ktoś lata, robi zdjęcia, to też nie jest powód, żeby się agresywnie zachowywać do drugiej osoby. No wydaje mi się, że że to są jakby takie jakieś prywatne, może jakieś problemy jakieś takie, no bo to nie jest na pewno związane z lataniem. To musi być coś prywatnego, że ktoś ma gorszy dzień, że ma ego jakieś takie, że ktoś mu nie odpowiedział, jak mu śmiał ktoś nie porozmawiać z nim. Może chciałby sobie kupić drona, a nie może i ale to siedzi też na nie jest forum powód, żeby szarpać kogoś, nie? No nie, no to już. A tamten Zagórzu, co kopał ci w koło, też, no po co to robił? Leszek, gorszy dzień mieli, no. Nie wiem, ja już we Włoszech myślałem, że ten gościu jest z jakąś kochanką i został nakryty. No właśnie, nie wiem, bo jaki może być powód nierozmawiania normalnego? Ale zobacz, sami faceci, nie? Testosteron. Kobiety nas nie zaatakowały nigdy jeszcze na żadnym dronotypie. Miałeś sytuację takie, że jakaś kobieta nawet nie miała pretensje, że dzwoni, że latamy? Nigdy, nie? Tylko faceci przeważnie mają to z tym, nie? No bo może chcieliby sobie kupić drona. No to chciałbym kupić drona, doradźcie mi coś. Wystarczy takie, to tak się mówi. Wszystkie wiadomości, wszystkie pytania w wiadomościach prywatnych, wiadomo. Gdzie, tu czy tu, wszędzie są znaczniki. Elo, witamy na nie dronotripie, bo dronotrip dopiero za tydzień. Na predronotypie. Predronotrip. Nie wiem, czy widać twoją mordkę. A, widać. No nie wiem, czy on jest na gapę, ale niech sobie jest, nie? Paszczaku. Czasami zabieramy ze sobą różne osobistości. Oto taka ważna osobistość, która nie chciała dzisiaj zostać sama w domu. Trochę chorutki. Zajechaliśmy do Paczkowa. Tak jest. Niedzielny poranek w zasadzie i też oglądać będziecie ten odcinek w niedzielę. Tu wszyscy zmierzają chyba do kościoła, a my zmierzamy do bagażnika z tyłu, odpalić drony. O, bije dzwon.
Słuchajcie, 10:35. No to co? Rozpoczynamy latańsko w Paczkowie. Paczki żadne nie nadamy, no ale latać będziemy, nie? Do archiwum. Tomek tutaj chce mnie wygryźć, chciałem powiedzieć. Dużo materiału będzie też na Tomka kanale, także po tym odcinku możecie wejść na kanał Tomka na YouTubie i pewnie zobaczycie ciekawostki z innej strony. Można by powiedzieć, że Paczków został zdronowany. Trochę polatałem i to, na co zawsze chciałbym zwracać uwagę, to to, że żeby nie robić ujęć wraz ze słońcem, tylko z boku słońca lub trochę pod słońce, ponieważ no wydaje mi się, że tak to wszystko najlepiej wygląda i najlepiej się koloruje, kiedy obrys jest troszkę z tyłu za plecami. W innym przypadku no obraz jest płaski i nie bardzo mi się podoba. Teraz zobaczycie płaskie ujęcia ze słońcem, które jest od przodu. A teraz możecie zobaczyć ujęcia, gdzie słońce jest z tyłu. Jest różnica. Tak? Widać, jak budynki się zarysowują. No i obrazek ma taką w sobie jakby głębię. Nie jest płaski. Tomasz już kończy, także lecimy dalej. Co ci przypomina ten tutaj ryneczek? No dobra, co tobie przypomina? No przede wszystkim ten kościół, no ratusz, przypomina mi Ząbkowice Śląskie. Ząbkowice Śląskie. Ząbkowice Śląskie Tak. mi to przypomina. No jest mniejszy trochę, tak, bo one jednak wysoko wyższe, No tak, nie? tak, ale bardzo podobne. Nie wiem, czy nie znam się na architekturze, ale chyba to jest jakby ten sam styl. Możliwe, że tak. No. Mi jeszcze przypomina miasteczko obok Gross-Rosen. Kurczę, nie pamiętam, jak się tam to miejsce nazywa. Ale który Gross-Rosen, koło Świdnicy ten? Bo z parę różnych chwili, nie? O, no właśnie, Jawor. Trochę mi się skojarzył ten rynek z rynkiem w Jaworze. No, trochę rynków jest podobnych w Polsce, ale one mają taki swój klimat. Bardzo mi się podobają. I bardzo mi się podoba, jak rynek jest pusty. Nie wiem dlaczego. Uwielbiam taki klimat. A ty? Podoba mi się, że nie ma ludzi, ale i też nie jest tu taka straszna betonoza jak na niektórych rynkach. Trochę jest tych małych drzewek, ale teraz nawet, że siedzimy w cieniu, a na niektórych w ogóle jest taka betonoza, że nie ma gdzie się schować w taką pogodę. Ach, Tomasz wylądował w Złotym Stoku. Słuchajcie, ja tak teraz jak latałem, to przyszło mi jedno pytanie do głowy. Takie może śmieszne się wyda, ale czy ktoś z właścicieli gołębi hodowlanych poniesie konsekwencje, jeżeli te gołębie strącą mi drona? Bo ja, jeżeli coś uderzę dronem i latam, to odpowiadam za niego. A ktoś wypuszcza gołębie i one mi latają koło drona i mogą spowodować, że on spadnie. Ja wiem, że Grzesiek ludzie Może mają OC? No właśnie, czy rejestrują to? Zastanawiam się właśnie, bo gołębie same zaczepiają mojego drona. Ja nie latam za gołębiami, one latają wokół mojego drona. Raz, że niszczą ujęcia, no to wiadomo, to są zwierzęta, to jeszcze można, ale jak nie daj Boże, strąci mi gołąb hodowlany, który lata wokół mojego drona, to kto za to odpowiada? Ja? No pewnie zgodnie z tym prawem, co jest teraz, to pewnie ja, ale może... Zawsze odpowiada ten mniejszy. Zawsze... No właśnie, jak mam dużego drona, wniosek z tego, że nie można miniaczem, ale dużym dronem to już ja jestem większy. Trzeba mi zejść z drogi. Wydaje mi się, że powinno być ubezpieczenie na gołębia. No słuchaj, no bo to są przypadki, się zdarzą, tak pies pogryzie kogoś, to ty jako właściciel odpowiada, że jeżeli gołąb strąci ci drona podczas pracy, legalnego lotu, zgodnie z prawem, no to hello. No, jest to ciekawe. I latały. Bo dzikie to latały dzikie, ci? Nie. No, nie Nie zwróciłem uwagi. Nie dogoniły cię.
Ja chciałem tylko dodać jedną rzecz, że karta, w zasadzie pamięć wbudowana SSD ma tylko 55 minut, to 1 tera. No już jestem przy 33 minutach, czyli będę musiał się z ProResa po prostu przerzucić na no, taki tryb normalny. Skompensowany. H265! Jak ja to wytrzymam? tam będziesz nagrywał? Na SSD H265 będę wgrywać, no bo widzisz, 3 miejscówki, pół godziny już jest. No, ale masz kartę w dronie, czy nie? Czy jest miejsce na taką kartę? Jest. Takim miejsce, czyli możesz sobie jakby... Aha, czyli masz wewnętrzny, masz większy niż to 2 giga czy 8 on ma. No tera mam. Masz tera i plus jeszcze SD możesz dorzucić mu 500, pewnie maksymalnie 500, No pewnie czyli tak. 1,5 tera możesz mu zarzucić, nie? Kartę mam. Tylko czy ta karta obsłuży taką prędkość na rawie? No co ty, na rawach nie ma opcji. To w H2, to znaczy nie wiem, bo Czy nie da próbowałem. przełączyć, nagrywać w RAW i przełączyć się na kartę? Wydaje mi się, że jest za wolno. Tam za dużo, wiesz, idzie tych naraz danych. bitrate'u, no. Chyba tak. No, w każdym razie mogę nagrać sobie, wiesz, w H265. No i tak będę robić od tego miejsca. A kartę SD już będę pamiętać, że mam microSD w dronie. Już pamiętam po Włoszech. No i teraz też jest to feature w takich przypadkach, jak nie stracić materiału, dasz facetowi pustą kartę, odczepi się. Tak, ja o tym mówiłem właśnie, że no dokładnie tak wygląda, nie? Pusta karta musi być zawsze awaryjnie w dronie. I to nie musi być najszybsza. 1 giga wystarczy włożyć, przecież proszę. Taką zwykłą z Nokii 16 mega sobie przygotować, którą byś chciał wyrzucić. I teraz na Allegro będą wszystkie wyprzedane. 16-megowe karty. Dobra, żegnamy Cię Złoty Stoku. Może jeszcze kiedyś zawitamy w tej kopalni pięknej Waszej. Tak. Jak Ci się latało? Tutaj no ciężko było, ale traktuję to jako nowe doświadczenie, bo taki jest tak, nieciekawa była zamku, bo takie L albo taki klucz, B. takie To jest B, B. to małe B i jeszcze powiem tak, małe B, coś jak w tym pierwszy zamek, co mieliśmy, to Bajanowie Sandomierskim. Też taka, ale ten jeszcze był bardziej schowany w drzewach. No ten tutaj ma okolicę pełną drzew i jest naprawdę ciężko, a dodatkowo jeszcze to światło świeciło z tej, nie wiem czy to jest ściana frontowa, ale z tej takiej, wiesz, tej drugiej. Z tej długiej. Z drugiej strony, z której dało się cokolwiek nakręcić i kurde, no może być przepał, może być biała ściana. Może być czarno tam w środku, bo właśnie tam nie świeciło słońce, gdzie powinno nam świecić na środek, tam gdzie przeważnie jest jakaś fontanna albo coś. To z tej właśnie przeciwnej strony, tak jak mówisz, świeciło. Skala wybuchnie, jak nas, drodzy Państwo, zaprosicie tam i będziemy mogli wejść sobie legalnie polatać, bo tutaj z daleka to tak. Znaczy, no, nie że lataliśmy nielegalnie, ale legalnie w sensie z zaproszeniem. O to chodzi. Tak. Bo zawsze latamy legalnie. No zawsze. No tam gdzie nie możemy, to wiecie, że To nie latamy. No. Tak, skręciliśmy Lądek Zdrój, a teraz Czarna Góra. Chciałoby się, że Czarna Góra zrobiona. Zadowolony jesteś? Jesteśmy tutaj chyba trzeci raz? Drugi? Tak, ja trzeci minimalnie. 3-4 razy tu byłem i za każdym razem mi się tutaj nie udało nic fajnego. Wiesz dlaczego? Ja wiem. Dlatego, że powinniśmy mieć super zlecenie na zrobienie tego w kilka dni
i żeby móc wszędzie podlatywać blisko. Żeby wydobyć jakieś piękno z tego. Tak, bo fajnie tutaj, wiesz, słońce świeci i fajnie wychodzą cienie, no ale jak się wlatuje wyżej trochę, na te 100 metrów czy 120, to jest tutaj jeszcze sporo takiej pustej przestrzeni. Widać, że ta infrastruktura tutaj jeszcze no, jest tworzona cały czas, nie? Tak, Tam tak. jest tutaj dziurka, tu jest dziurka. Ten plac tutaj przy tym hotelu też jest taki duży. No nie wygląda to, wiesz... Wydaje mi się, że te tutaj droniarskie ujęcia typowo tylko z drona to tylko mogą jako wisienki być do przybitek latania FPV-em za jakimś takim bikerem, który tu może jeździć, nie? Mógłbyś tutaj nagrać pół materiału FPV-em, on tu zjeżdża między tych single trackami i gdzieś na przybitkę dać materiały z drona właśnie z góry, bo taki film z samego drona tu stąd skręcić to nie. Ja wiem, co powiedzą inni, że się tłumaczymy z kiepskich ujęć. Nie, po prostu nie z każdego miejsca wydaje mi się, że z drona. Myślę, że da się trzeba byłoby skręcić. tu być po prostu więcej dni. Nie, no dałoby radę zrobić ujęcia. Widzisz, tam taki fajny przelot mógłby być, jakby tylko bliżej polecieć. Ale też jest jedna rzecz. Nie chcemy ludziom latać nad głowami. I nie chcemy ich męczyć. Dzisiaj jest niedziela, dużo ludzi spędza tutaj sobie tryb, znaczy w trybie wakacyjnym są, tam ktoś się kąpie na basenie, no więc zaraz by pomyśleli, że ich podglądamy, a to nie o to chodzi. No takie dorywcze, w cudzysłowie, latanie bez zlecenia, to tyle co mogliśmy zrobić, to tak zrobiliśmy, ale Tłumaczymy się. lecimy Nie, dalej. no nie ma co się Lecimy. tłumaczyć. No ale tak to jest, jak jesteśmy kiepściarzami, Tomek, No, to wiem, kiepściarze. Kiepściarze. No i tak, no i dobra, no tak to jest. Szarpnąłem się, żeby polatać DJ Awatom i DJ poszedł, bo widział, gdzie dron spadł. się zawiódł. Nie wiem, stary, ale ja nie zrobiłem nic strasznego. Spadł, widziałem. Ale ja nawet nie zrobiłem dive'a, nie zrobiłem nic. Ja zrobiłem po prostu trochę ostrzejszy ruch. Coś nie tak jest w ogóle. Powinni poprawić soft. Albo No ale jak to możliwe? Stary, wiesz co robiłem? Leciałem tak i znowu w tej osi ją chciałem tylko mocniej zakręcić. to może to ją nie można. Znów robiłeś ją tak jak Krasiczynie. Ale w Krasiczynie robiłem dive'a wziąłem. i zrobiłem tak. I skręcałem leciałeś prosto trochę. i nagle- A tu leciałem tak i chciałem tylko tak zrobić. Co jest? Fakt, że trochę mocniej, no ale kurczę. Nie, no Rzęson. Ja po prostu powinienem posprzedawać wszystkie chyba swoje drony. Chce ktoś kupić moje drony? Ja. Tego? W takiej trawie to będzie tanio. No. 7 stówek. O. Jak tam? Dobra wycieczka? Chciałem powiedzieć, że mieszkańcy Bystrzycy Kłodzkiej nie mają się czego wstydzić. Nie. Nie? To jest piękne jest. Nie wiem jak tam rządzenia i tak dalej, co tam jest w środku, ale z drona wygląda pierwsza klasa. Jak? Możecie to zobaczyć właśnie teraz. Mi się
się bardzo most podoba, most kamienny, nie wiem, widziałeś? No niestety nie, widziałem tylko u Ciebie na ujęciu. No, most kamienny i tak od frontu ona robi wrażenie, jest pięknie umiejscowiona. Super. No, Tomek już tutaj mówi, że dronuje trzeci raz. Tak, ale tym dronem pierwszy raz. Trzeci raz, a pierwszy raz. No? To jest jest. sztuka, nie? Fajnie, fajnie. Troszkę, w ogóle chciałem powiedzieć, że bardzo się cieszę, że dzisiaj robimy więcej miast niż zamków. Jest to taka i odskocznia, a poza tym te miasta też są wdzięczne, te nawet mniejsze miejscowości, nie? Piękne są właśnie Bystrzyca, Kłodzko, tu Międzylesie. Tak. W ogóle lubię te rejony takie oglądać z podłoża, ale z drona, no Bystrzycę pierwszy raz. No ale tu Kurde. wracamy już tu w sumie trzeci raz, bo lubimy te miejsca, prawda? Byliśmy tu na Tak. poprzednich budowach, pak też, może nie w Bystrzycy, ale w tych okolicach. No i co? I za każdym razem da się odnaleźć coś nowego. Pewnie. Nie? A jedziemy podobnymi trasami tak naprawdę. Lecimy. Jedziemy, Dalej. Jedziemy dalej. lecimy. Może byśmy wprowadzili jakąś skalę satysfakcji dronowania zamku, bo ten, mimo że się właściciel zgodził, to chyba wiedział, że ciężko jest, ciężki obiekt w sumie, no bo z jednej strony Ciężki obiekt do skręcenia, tak jak ciężki orzech do zgryzienia. zgryzienia, no, a to by jak się latało? No, pokarało nas za to, co mówiliśmy w Czarnej Górze. Wybrzeżaliśmy. Gdybyśmy mieli tutaj możliwość legalnego polatania i tak dalej. Znaczy tak, problem jest taki, że tutaj to miejsce- Dużo jest tych kabli, nie? jest dosyć niskie i do tego znowu są drzewa. No i jeżeli miejsce jest niskie i są drzewa, no to wiadomo jak to się kończy. Dużo kabli jest i ja miałem jeden taki moment, że no prawie usiadłem na kablu, nie? Bo chciałem chociaż zejść i coś Trzeba się doładować. no doładowałbym się nieźle, no ale zobacz, że to jest kabli, pełno. Pełno. Ja tu FPV-em wcześniej latałem, to Tak i być może FPV-em dałoby się tutaj coś skręcić więcej, ale problem jest taki, że po prostu nie chce mi się latać tutaj awatą, bo burczy i dzisiaj niedziela, chcę dać ludziom święty spokój. No folwark ogólnie spoko, nie? Widać, że dużo ludzi jest i pewnie bardzo przyjazne miejsce. Tam jest glamping z jednej strony, z drugiej paintball. No fajnie to dbają, ładnie to wygląda, ale no niestety pod drona jest no nie za lekkie. Że w Kłodzku w Kłodzku panie, było, kurczę. było polatane, nie? No, w Kłodzku. I to z takiej innej strony niż zawsze, nie? Tak, właśnie. No jest to inna strona i wydawałoby się, że może być gorzej, a wcale nie było gorzej. Wydaje mi się, że mało osób ma Kłodzko z takiego miejsca skręcone. No, to zobaczcie teraz te ujęcia właśnie Marcina. Musiałem się zrewanżować swojemu własnemu sumieniu, bo po prostu nie potrafię przejść obojętnie wobec tego, że nie wiem, trzeba dać komuś film i to jak zwykle bywa, mówimy to tym ludziom, którym w większości rzeczy jest trudno coś nakręcić ciekawego. Nie żeby to było brzydkie, nie żeby to, nie wiem, nie miało klientów, bo widać, że ma pełno klientów i jest to super miejsce i pewnie z atrakcjami dla dzieci i tak dalej. Ładnie to wygląda, ale niektóre miejsca są po prostu na drona dosyć ciężkie, więc zanim wyjechaliśmy, stwierdziłem, że zrobimy to jeszcze z jednej strony i teraz mogę z czystym sumieniem po prostu stąd odjechać. Nadawać zamkom po prostu jakby dronoskalę W skali od 1 do 10? Tak, i jak się łatwo je dronuje po prostu. Czy to będzie tak, że każdy będzie miał jakby swoją skalę i jemu jednemu się będzie latał łatwiej i trochę drugi Nie, w ogóle tu nie no. wystartuje i powie, że tu... Czy wiesz, no, w zależności kto jakie ma umiejętności też, albo jak estetycznie patrzy na dane ujęcia, no nie? Dla mnie, ja bym powiedział, że tu jest 6. Nie miałem porównania, w sensie nie chcę porównywać z innymi zamkami, ale dla mnie to jest około 6. W skali 1 do 10. A dla Ciebie? Przyjmijmy... No,
tak 5, 6. Piątka, szóstka. Ale taki, jeżeli dla porównania, no to taki zamek książ tu jest wyniesiony, no to będzie 8, 9. Nie, 10. no w sensie 10 to jest trudność. Aha, czyli będzie 0 albo 1. No tak. No, W drugą książ stronę. to jest, wiesz, 1, 2. No. To jest Tak. light. To Otwarta dobrze. przestrzeń. To 5, 6. 5, 6. No, to tak. I ja tutaj zrobiłem inny myk. Skoro nie mogłem go dobrze z góry złapać, złapałem go od dołu. W ogóle dla mnie najbardziej przerażające jest to, że ten mój zoom jest kiepski w porównaniu do twojego. A pewnie najbardziej, no może nie, Z tym podlatywaniem, nie? no ten trójka Mavic Air byłby super, chociaż ten twój, nie wiem jak tam z optyką, aha, twój jest lepszy. Lepszą ma matycę niż Słuchaj, no na pewno też sobie radzi lepiej z lataniem, że leci dalej, nie? Jednak ten R, w sensie nie chodzi o to, który dalej leci, ale który lepiej zmierzy się też z jakimiś siłami wiatru i tak dalej, nie? Więc Właśnie. no te nasze drony naprawdę pod tym względem są super. Nie wiem jak ten Mi się R3. Że mi się RM w ogóle latało inaczej niż Pro. Tym się lata tak, albo się przyzwyczaiłem, albo on jest dla mnie po prostu mistrz. no on już jest super, no. Nie wiem na którego bym sobie wymieniał, ale na któregoś sobie wymienię, bo brakuje mi mojej 70 i o tym mówię od zawsze. To co, Dronotrip zbliża się ku końcowi, nie? Tak myślę. Pre-Dronotrip, bo przed nami jeszcze 2 wyjazdy. Jeden za tydzień na 3 dni, no a później za 2 tygodnie też na 3 dni. No, a Ale później gdzie? to jeszcze nie wiadomo. No, ale to zakończymy 10. No a później nastąpi jesień, zima. Czy zrobimy w tym roku jeszcze kolejne 2, czyli 4 Dronotripy byśmy zrobili? Myślisz, że jesteśmy w stanie? Chciałbym powtórzyć listopadowego, zimowego z gośćmi, z przyjaciółmi. Okej. Super by było. Podobało mi się. Jesteś chętny na Dronotripa? Chce ktoś pojechać zobaczyć jak to jest? Siedzieć cały czas w samochodzie? Tak. Bo to nie jest takie łatwe chyba, nie? No jak się nie lata, to jest to nudne, ale jak się lata, No. to... Ale zrobiliśmy na samych Dronotripach na pewno 100 lotów razem i no tfu do tej pory nic się nie stało i oby tak dalej, nie? Tyle samo wzlotów, co lądowań. Albo tyle samo lądowań, co wzlotów. No ale często sobie mówimy właśnie na jakiej wysokości jesteśmy i to też już no jednak nie da się zderzyć raczej, wydaje mi się. No nie, no jak się komunikujemy to nie. No widzisz tutaj ja miałem chyba tam 78, ty miałeś 83, ale podałeś odległość, dystans od siebie, ja podałem dystans od siebie, no i wiedzieliśmy, że mimo, że jest blisko wysokościowo, to daleko. I też mogliśmy właśnie podać te dystanse, bo dokładnie w jednej linii żeśmy startowali z tego Tak, samego no. miejsca. Ach, było oszustwo, bo nagrywałem GoPro właśnie. Jak ja bym stanął 10 miejsc dalej, znaczy nie 10 miejsc, tylko 10 metrów. Tak. Ja mówię, no dobra, to w dystansie mam 810, a ty mówisz, mam 800. Okej, i bum, dzwon. Bo startowaliśmy, Ale to wiesz. musiał być pech, nie? No na Ale maksa, zdarzają się wypadki. no. Słuchaj, no tak się zdarzają wypadki. Dobra, nie wiadomo czy jeszcze gdzieś będziemy, ale jakby co awaryjnie można się pożegnać. Tak. No to co, no to dzięki i to do następnego. Tak, i zapraszamy na nasze poprzednie filmy z Dronotripów. I nie tylko. Ponoć są fajne.